Ale tu bałagan. Dzień dobry. W dzisiejszym warsztacie wymienimy olej w przekładni głównej i skrzyni biegów poczciwego 1200 GS K25 chłodzonego olejem. Pokażemy, którędy zlać olej, którędy wlać olej, bo to wcale nie takie oczywiste, i jaki olej. Jak widzicie, zaczęliśmy bez Was, ale spokojnie, wrócimy do początku. Zapraszam na warsztat. Wymienimy olej w przekładni głównej i skrzyni biegów. Według informacji, jakie podaje producent, wystarczy nam do tego 1 litr. Zaczniemy od przekładni głównej. Na dole mamy dobrze widoczny korek spustowy oleju. Jednak na obudowie nie znajdziemy wlewu, tak jak to było u starszego brata 1150. Musimy go poszukać. Wrzucamy pierwszy bieg, żeby było łatwiej, bo konieczny jest demontaż tylnego koła. Musimy dostać się do drugiej strony przekładni. Więc tutaj jest łatwo dostępny korek spustowy, a po drugiej stronie wlew. Dostęp do niego jest możliwy tylko po zdjęciu koła. Ktoś tu przed nami nieumiejętnie próbował dostać się do wlewu i obrobił gniazdo na klucz. Najprawdopodobniej został użyty klucz imbusowy lub Torx w niewłaściwym rozmiarze. Spróbujemy wbić właściwy klucz siłowo. Wygląda na to, że może się to jeszcze udać. A co zrobić, jeśli się nie uda, albo nie mamy odpowiedniego klucza? Możemy zdemontować czujnik ABS i tą drogą dostać się do wnętrza przekładni. Otwór na czujnik możemy potraktować jako wlew dla oleju. Można wykorzystać ten sposób jako okazję do kontroli czystości czujnika ABS. Z tarczy, którą widzimy wewnątrz, czujnik sczytuje prędkość obrotową koła. Dokładnie ten sam pierścień ABS-u widać przez otwór dedykowany do wlewania oleju.
Jeśli mamy już odkręcony wlew, możemy bezpiecznie odkręcić korek spustowy. Wszystkie operacje wymiany oleju serwis zaleca wykonywać w temperaturze pracy. Nasz motocykl ma temperaturę otoczenia, zresztą tak jak najczęściej jest to właśnie w serwisie. Ponieważ w przekładni nie ma możliwości wizualnego kontrolowania poziomu, jedynym sposobem będzie zmierzenie objętości zlanego oleju do czystego naczynia z miarką. A do czystego, bo pomoże nam to zbadać ogólny stan oleju i przekładni. Najpierw sprawdzamy zawartość korka spustowego. Jest wyposażony w magnes i wszystkie metalowe drobiny są przez niego gromadzone. Jeśli w mazi nie wyczuwamy twardych, ostrych drobinek, wszystko jest dobrze. Tutaj jest ok. Korek uszczelniany jest gumowym o-ringiem. Według zaleceń producenta powinniśmy go wymienić przy każdej wymianie oleju. Jeśli jest miękki i elastyczny, możemy zaryzykować ponowny montaż, ale jeśli się nie uda, wszystko będzie trzeba robić jeszcze raz. Olej nie wygląda źle, nie widać w nim zanieczyszczeń i zlaliśmy go dokładnie 180 ml, czyli tyle, ile wlano. Oznacza to, że wszystkie uszczelnienia są sprawne. Porozmawiajmy chwilę o tym, co tam wlać. Serwis BMW wlewa olej BMW Synthetic OSP, cokolwiek to znaczy. Nie trudno taki znaleźć w internetowych sklepach i odczytać jego parametry. Jest syntetyczny, o lepkości 75W90 i spełnia wymogi API GL5. Mamy tu taki olej 75W90, syntetyczny, o klasie jakości GL5. Odlejemy sobie teraz przybliżoną objętość oleju potrzebną do przekładni. Reszta w butelce powinna wystarczyć do zalania skrzyni biegów. Aby ułatwić sobie pracę i wlać dokładnie odmierzoną ilość oleju, posłużymy się zwykłą medyczną strzykawką, do kupienia w każdej aptece za kilka złotych. Ponieważ nie mamy możliwości w żaden sposób skontrolować poprawności poziomów przekładni, powinniśmy wlać bardzo starannie odmierzoną dawkę oleju i strzykawka jest do tego idealna.
tym miejscu znaleźliśmy uszczelkę miedzianą i zgodnie z tym, co podaje serwisówka, właśnie taka powinna tu być. Pozostało już tylko zamontować koło i będziemy mogli rozpocząć wymianę oleju w skrzyni biegów. Koło jest przykręcone tymi 5 śrubami i jak mówi BMW, nie powinniśmy ich smarować. Czas na skrzynię biegów. Tędy będziemy wlewać olej, a korek spustowy ukryty jest na dole skrzyni. Prawidłowo, jak zawsze, wymianę rozpoczynamy od odkręcenia korka wlewu. Wlew oleju stanowi również punkt odniesienia dla oceny prawidłowego poziomu oleju. Powinien zawierać się w tym zakresie i sięgać do krawędzi gwintu. Tutaj poziom jest prawidłowy i świadczy to dobrze o uszczelnieniach w całej skrzyni. Jeśli teraz odkręcimy korek spustowy, najprawdopodobniej ubrudzimy również katalizator, a już z pewnością stopkę centralną, która uniemożliwi również pewne postawienie naczynia na olej. Wykorzystamy więc wycięty kawałek 5-litrowego plastikowego pojemnika na płyn do spryskiwaczy. Ponieważ skrzynia biegów ma temperaturę otoczenia, drenowanie oleju będzie musiało trwać dłużej. Wykorzystamy ten czas na przygotowanie korka spustowego. Podobnie jak w przekładni głównej, również tutaj w korku zamontowany jest magnes. Jeśli nie wyczuwamy ostrych i twardych drobinek w mazi, najprawdopodobniej w skrzyni nic złego się nie wydarzyło. Korek uszczelniany jest aluminiową podkładką i z doświadczenia wiemy, że może kilkukrotnie posłużyć, zwłaszcza jeśli umieścimy ją w tej samej orientacji do przylg. Jednak jeśli chcemy trzymać się zaleceń serwisu, powinna zostać wymieniona. Decyzja należy do Was. Do skrzyni biegów wymagany jest taki sam olej, jaki wlaliśmy do przekładni.
Dobra wiadomość jest taka, że obydwa miejsca obsłużymy 1-litrową butelką oleju. Możemy posługiwać się tą miarką, ale wyznacznikiem zawsze powinien być poziom równy dolnej krawędzi gwintu wlewu. Dotarliśmy już do końca filmu. Jak widzicie, żadne czynności przy wymianie oleju w układzie przeniesienia napędu nie są skomplikowane. Wystarczy poświęcić chwilę czasu, a satysfakcja z własnoręcznie wykonanej pracy gwarantowana. Jak zawsze dziękujemy Wam za Waszą uwagę. Prosimy jeszcze tylko o chwilę na kliknięcie łapy i drobny komentarz. Trzymajcie się!